31 października 1424 roku królowi polskiemu Władysławowi Jagielle i jego czwartej żonie Zofii Olszańskiej rodzi się pierworodny syn, który przyjmuje imię ojca. Władysław III, późniejszy król Polski i Węgier. Potomni zapamiętają go jako Władysława Warneńczyka. Po śmierci Jagieły w 1434 roku biskup Oleśnicki przeforsował koronację małoletniego Władysława na króla Polski. W jego imieniu rządy sprawowała Rada Opiekuńcza i regent, którym był Zbigniew Oleśnicki. W 1437 roku zmarł cesarz Zygmunt Luksemburski. Oleśnicki rozpoczął rokowania z jego dziedzicem, królem Czech i Węgier Albrechtem II Habsburgiem, w celu zapewnienia Władysławowi sukcesji na Węgrzech. 2 lata później Albrecht umiera, pozostawiając brzemienną żonę Elżbietę. Polacy rozpoczynają działania dyplomatyczne w celu uzyskania tronu węgierskiego, który udało się zrealizować. Władysław III został wybrany przez Sejm Węgierski na króla Węgier, liczących na pomoc Polski w obronie przed zagrożeniem bezpośrednio pochodzącym od islamskiej Turcji. Władysław opuścił Polskę i wyruszył na Węgry, gdzie został koronowany 17 lipca 1440 roku. W związku z tym, że Elżbieta, wdowa po zmarłym władcy Czech i Węgier Albrechcie, urodziła syna Władysława Pogrobowca, którego chciała osadzić na tronie, pomiędzy jej stronnictwem a stronnictwem Władysława rozgorzała dwuletnia wojna domowa. Ugodę podpisano 14 grudnia 1442 roku. Doszło wówczas do osobistego spotkania króla Władysława z Elżbietą. Polski monarcha ofiarował królowej ozdobną szubę, przytykaną złotem i podbijaną sobolami. 2 dni później Elżbieta umiera na krwawą biegunkę. Historycy sugerują, że prezent był nasączony trucizną. Na węgierskim dworze o wpływy zaczynają ścierać się 2 stronnictwa. Młody król wyzwolił się spod wpływów potężnego biskupa Oleśnickiego, ale coraz bardziej ulegał legatowi papieskiemu Cezariniemu, którego plany porwały zapewne Władysława, ratunek dla chrześcijan bałkańskich, ocalenie cesarstwa bizantyjskiego. W 1443 roku wyrusza krucjata przeciw Turkom. Prowadzi ją młody król. Dzięki wsparciu Hunadiego, wspaniałego wodza i wojownika, krucjata odnosi pewne sukcesy. Kilka stoczonych zwycięskich bitew przynosi glorię młodemu królowi. Legat papieski namawia Władysława do odrzucenia bardzo korzystnego pokoju z Turcją. Obliguje go do kolejnej wyprawy przeciw Turcji. Walka z zagrażającym królowi wrogiem zewnętrznym mogła skupić społeczeństwo wokół króla i utwierdzić jego władzę na Węgrzech. Ponadto fakt zorganizowania wyprawy krzyżowej przez młodego Władysława mógł podnieść jego autorytet w całej chrześcijańskiej Europie. Władysław, skuszony sławą, podejmuje wyprawę.
Papież Eugeniusz IV organizuje flotę, która ma zablokować przeprawę tureckiej armii przez cieśniny czarnomorskie. Lecz Turcy opłacają flotę wenecką, która umożliwia armii Murada II przedostanie się na kontynent europejski i połączenie z nieliczną armią turecką w Europie. Armie spotykają się pod murami Warny. Starcia rozpoczyna lewe skrzydło wojsk tureckich. Turcy zostają odrzuceni, lecz z postępem bitwy krzyżowcy muszą wycofać się pod naciskiem liczniejszych chówców wroga. Prawe skrzydło wojsk chrześcijańskich Hunadiego rozbija tureckie wojska. Bitwa wydaje się zwycięska dla Władysława. Pozostaje zniszczyć jeszcze centrum armii wroga. Ma to zrobić lewe skrzydło Hunadiego. Zniecierpliwiony król uderza przedwcześnie w centrum, rozbijając pierwsze szyki, lecz zdyscyplinowane chówce jałczarów zatrzymują rycerstwo. Młody król ginie. Jego głowa zatknięta na tpice podnosi morale tureckie. Lewe skrzydło chrześcijan podejmuje jeszcze próbę oskrzydlenia sułtana, ale bitwa jest przegrana. Hunadi wycofuje się z pola bitwy. Po śmierci króla zaczęły pojawiać się pogłoski, że przeżył i wrócił na Węgry. Lub też to, że zamienił koronę na mnisi habit. 9 lat po klęsce wareńskiej syn Murada, Mehmed II, zdobywa Konstantynopol. Bałkany na 400 lat wpadają w ręce Turków.